Obok papużek falistych, najbardziej popularnymi papugami w naszych domach są właśnie nimfy. Towarzyszą nam już od dziesiątków lat. W licznych hodowlach świetnie się rozmnażają. Powstało mnóstwo różnego rodzaju odmian barwnych tych pięknych ptaków. Pomimo tego, że są to ptaki bardzo powszechne i wydawałoby się, że powinniśmy wiedzieć o nich dużo, a nawet bardzo dużo, to jednak ogromna ilość pytań, które napływają do papuziej telewizji i do sklepu z papugami, przekonuje mnie, że niestety ta wiedza wydaje się być odwrotnie proporcjonalna do ilości papug, które pozostają w naszych hodowlach. Podstawowe pytanie, które zadają miłośnicy tych papug, jest: jak rozróżnić ich płeć? Rozróżnienie płci nimf wydaje się proste, ale tylko pozornie. Dlatego, że łatwo jest rozróżnić płeć papugi dorosłej i w odmianie nominalnej, czyli szarej, a taka, ze względu na ogromną ilość różnego rodzaju mutacji barwnych i licznych krzyżówek, praktycznie już w naszych hodowlach nie występuje. W związku z tym, kupując nimfę młodą z zamiarem jej oswojenia, nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności co do jej płci. W moim przekonaniu, czy będziemy mieli oswojonego samca czy samicę, ma naprawdę drugorzędne znaczenie. Panuje opinia, że tylko samce potrafią nauczyć się naśladowania pojedynczych słów lub gwizdania melodii. To prawda. Jednak zapewniam Państwa, że te umiejętności naśladowcze naprawdę niezbyt duże nie będą miały decydującego znaczenia, jeżeli chodzi o to, czy będzie ten ptak sprawiał nam powody do radości, czy też nie. Znacznie ważniejszą sprawą przy zakupie nimf jest jej wiek, jeśli oczywiście chcemy kupić ptaka z zamiarem oswojenia. Dlatego wybieramy osobniki jak najmłodsze, najlepiej te, które dopiero wyszły z budki, czyli ich wiek nie przekracza 3 miesięcy. Jak rozpoznać takiego ptaka? Przede wszystkim jego upierzenie jest bardziej matowe, nie tak błyszczące jak u osobników dorosłych. Palce są gładkie, bez zrogowaciałego naskórka, a przede wszystkim woskówka jest w kolorze różowym. Najlepszym sposobem poznania wieku ptaka jest spytanie się hodowcy, ale takiego, do którego mamy pełne zaufanie. Jeżeli uważamy, że w jakiś sposób będzie on tymi danymi manipulował, chcąc po prostu sprzedać papugę i w zależności od tego, czy chcemy papugę do oswojenia, czy też starszego osobnika do hodowli, jej wiek będzie bardzo elastyczny, jeśli chodzi o określenia hodowcy, to radziłbym zrezygnować. Zawsze, powtarzam zawsze, najlepszym wyborem jest zakup ptaka wykarmionego ręcznie. Jeżeli jednak jest to niemożliwe i chcemy kupić ptaka, który jest wychowany przez swoich naturalnych rodziców, zależy nam na tym zawsze, aby był to osobnik jak najmłodszy, najlepiej 8-9 tygodniowy, ale można również kupić takiego, którego wiek nie przekroczył jeszcze 4 miesięcy. Ale zawsze podkreślam, że nie może to być ptak, który funkcjonował w stadzie wolierowym i przyswoił sobie pewne cechy funkcjonowania w nim. Dlatego, jeśli ktoś zaproponuje Wam kupno ptaka z woliery, gdzie funkcjonują osobniki w wielopokoleniowym stadzie, zrezygnujmy z tego. Takie, które nadają się do oswojenia, powinny być natychmiast po osiągnięciu samodzielności odseparowane i trzymane tylko wśród osobników w tym samym wieku. Jeśli to będzie woliera, jeśli to będą papugi, które muszą podporządkować się niektórym, a dominujące będą wobec innych, to nabędą takich cech, które dyskwalifikują je jako domowych pupili. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bardzo często wybór nimfy jako domowego pupila jest podyktowany względami finansowymi. Jest to ptak bardzo powszechny, łatwo się rozmnażający, a w związku z tym stosunkowo tani w porównaniu do większości innych gatunków papug. Jednak chciałbym podkreślić, że każdy, kto posiada zwierzę w domu, ma zarówno moralny, jak i prawny obowiązek zapewnienia mu odpowiedniej opieki, w tym również weterynaryjnej. Jak na razie Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje leczenia papug, a niestety zarówno nimfy, jak i drogie ary czy inne cenne ptaki będą chorowały. To się zdarza i w związku z tym koszty leczenia będą bardzo porównywalne zarówno u tej taniej nimfy, jak u ptaka, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Ale niestety, ktoś, kto decyduje się na trzymanie go w domu, musi zdawać sobie z tego sprawę, że tą opiekę weterynaryjną musi mu zapewnić. I jest rzeczą nie do przyjęcia,
aby, a to się niestety zdarza, leczenie uzależniano od kosztów i rezygnowano z niego wtedy, kiedy zdaniem opiekunów jest to po prostu nieopłacalne, dlatego że koszt leczenia przekracza wartość ptaka.